Jak zaprojektować najprostszy sweter raglanowy, dowiesz się z dzisiejszego filmiku. Podam ogólne zasady wykroju, dzięki którym każdy po dostosowaniu własnych wymiarów i grubości włóczki będzie mógł zrobić sweter raglanowy według własnego projektu. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Przedstawiony sweter jest prosty, z okrągłym dekoltem i prostymi rękawami. Aby nie przedłużać filmiku, robienie swetra zacznę od miejsca tuż przed gubieniem oczek na pachy. Na zdjęciu jest schemat tyłu i przodu swetra z zaznaczonymi wymiarami niezbędnymi do wykonania raglanu. Pierwszy to obwód szyi, drugi to obwód w klatce piersiowej. Wymiar trzeci to długość linii skosu raglanu, mierzona od pachy do góry ramienia przy linii szyi. Wymiar czwarty to wysokość przez środek pleców od poziomu pachy do linii dekoltu. Ostatni wymiar to obwód rękawa w najszerszej jego części. Przed wykonaniem obliczeń przygotowałam próbkę obliczeniową, z której wynika, że w 10 cm są 24 oczka i 32 rzędy. Wartości te podzieliłam przez 10, aby otrzymać ilość oczek i rzędów w 1 cm. Na tym schemacie są otrzymane wymiary i odpowiednio przeliczone ilości oczek i rzędów. Każdą wartość dotyczącą ilości oczek mnożę razy 2,4 oczka, a wartość związaną z rzędami mnożę razy 3,2 rzęda. Kolejne obliczenie to po ile oczek zgubić na pachy. W przeciętnej wielkości swetra na pachy powinno się zgubić ilość oczek, która mierzy około 2,54 cm. Aby obliczyć, ile to jest oczek dla używanej włóczki, mnożę 2,54 cm razy 2,4 oczka. To jest ilość oczek w 1 cm próbki. Otrzymany wynik to 6 oczek, po 3 na każdy bok. Kolejny schemat pokazuje, jak rozplanowane są oczka wokół szyi. Obwód wokół szyi to 30 cm. Aby obliczyć, ile to oczek, mnożę tą wartość razy 2,4 oczka w centymetrze i wychodzi, że obwód 30 cm to 72 oczka. W średniej wielkości swetra typu raglan najczęściej na zakończenie tyłu i przodu zostawia się po około 12,5 cm, a na koniec rękawa około 2,54 cm. Aby obliczyć, ile to oczek, mnożę te wartości razy 2,4 oczka w 1 cm i otrzymuję ilości oczek na zakończenie przodu, tyłu i rękawów. Następnie obliczę, ile rzędów jest do przerobienia do końca każdej części po zgubieniu oczek na pachy. Linie skosu w każdej części mają tą samą długość, więc i ilość rzędów będzie ta sama. Wysokość od pachy do linii dekoltu z tyłu jest 20 cm. Mnożę tą wartość razy ilość rzędów w 1 cm, to jest 3,2 rzęda i otrzymuję wynik 64 rzędy, które przerabiam od pachy do zakończenia danej części. Teraz należy ustalić, jak gubić oczka, aby powstała linia skośna raglanu. Najpierw zrobię obliczenia dla przedniej i tylnej części. Po zgubieniu 6 oczek na pachy zostają 94 oczka. Odejmuję od nich 30, są to oczka, które mają zostać na końcu. Otrzymany wynik to 64 oczka do zgubienia, po 32 oczka na każdy bok. Oczka gubię po obydwu stronach w tym samym czasie, więc na ich zgubienie potrzebuję przerobić 32 rzędy. Do przerobienia są 64 rzędy, więc jeśli zgubię 2 oczka w co drugim rzędzie, to przerobię dokładnie 64 rzędy, a na końcu zostanie 30 oczek. Po zakończeniu obliczeń dzianie zaczynam od tylnej części swetra. Na maszynie jest nabrane 100 oczek i przerobiona ilość rzędów, aby zacząć gubić oczka na pachy. Przy pomocy transfera oczek zamykam metodą łańcuszkową 3 oczka po prawej stronie. Oczko z drugiej igły przenoszę na pierwszą, następnie obydwa oczka przenoszę z powrotem na drugą igłę. Wysuwam ją do przodu, nawijam włóczkę na haczyk, po czym wsuwam tą igłę do tyłu, tak aby haczyk się zamknął i przeszedł przez oczka, tworząc jedno nowe. Po zamknięciu 3 oczek przerabiam jeden rząd i gubię kolejne 3 oczka po stronie lewej.
Przerabiam rząd w prawo. Na maszynie są 94 oczka. Teraz do zgubienia są po 32 oczka na każdej stronie. Aby zgubić właściwą liczbę oczek, dla ułatwienia zaznaczam pisakiem 30 środkowych igieł, które powinny zostać na końcu. Oczka gubię po jednym po prawej i lewej stronie w tym samym rzędzie metodą włoską. Przy pomocy transfera przekładam najpierw czwarte oczko na trzecią igłę, a następnie 3 pierwsze oczka przenoszę o jedno miejsce do środka. Na trzeciej igle są 2 oczka, a ostatnią pustą igłę wsuwam do tyłu do pozycji A. Przerabiam 2 rzędy i powtarzam te same czynności. Czwarte oczko na trzecią igłę, następnie 3 oczka do środka, a pustą igłę wsuwam do tyłu. Do gubienia oczek wybrałem metodę włoską, ponieważ w metodzie tej można gubić oczka po obu stronach w tym samym rzędzie, a jednocześnie powstanie ładna, równa krawędź. Powtarzam te czynności, aż przerobię 64 rzędy i zostanie 30 oczek. Oczka te przy pomocy transfera zamykam metodą łańcuszkową, podobnie jak oczka na pachy. Oczko z drugiej igły przenoszę na pierwszą, następnie obydwa oczka przenoszę z powrotem na igłę drugą. Igłę tą wysuwam do przodu, aby oczka te zsunęły się za skrzydełka haczyka, a na haczyk nawijam włóczkę. Igłę przesuwam do tyłu, tak aby haczyk się zamknął i przeszedł przez obydwa oczka, tworząc jedno nowe. Podczas zamykania oczek proszę uważać, aby nie ściągać włóczki. Dla ułatwienia można zamknięty koniec zaczepić na haczyku pierwszej igły, aby łatwiej kontrolować długość zamykanych oczek. Powtarzam te czynności, aż wszystkie oczka będą zamknięte. Kolejną częścią do zrobienia jest przód. Liczba oczek i rzędów do zgubienia na skos raglanu jest taka sama jak w części tylnej, z tym że teraz dojdzie kształtowanie dekoldu. Na dekolt przeznaczone jest 30 oczek i są to te same oczka, które zostały na końcu w części tylnej. W pierwszym rzędzie dekoldu zgubię 16 oczek, po 8 na każdą stronę, a następnie po jednym oczku w co drugim rzędzie w 7 rzędach. Obliczyłem to następująco. Odejmuję najpierw od 30 oczek 16, które gubię na początku i zostaje 14 oczek do zgubienia do końca, po 7 na każdą stronę. Oznacza to, że oczka będą gubione przez 7 rzędów. Gubiąc je w co drugim rzędzie na skończenie dekoldu potrzebne jest 14 rzędów plus jeden rząd, w którym zgubiłam pierwsze 16 oczek i jeden rząd po nim do przerobienia. Po dodaniu wszystkich rzędów wychodzi, że na ukształtowanie dekoldu w tym swetrze potrzebne jest 16 rzędów. Od pach do końca są do przerobienia 64 rzędy. Odejmę od nich 16 i otrzymam 48 rzędów. Oznacza to, że po przerobieniu 48 rzędów mogę zacząć gubić oczka na dekolt. Widoczna część przodu ma przerobione 47 rzędów, liczone od zgubienia oczek na pachy, a na igłach jest 48 oczek, z tego po 9 na skosy raglanu i 30 oczek na dekolt. Najpierw gubię jedno oczko po prawej stronie na raglan. Formowanie dekoldu zacznę od prawej strony. W
tym czasie połowa igieł po lewej stronie nie będzie przerabiana. Wysunę je więc do przodu do pozycji dziania częściowego. Wózek jest po prawej stronie. Aby igły po lewej stronie nie zostały przerobione, wózek ustawiam na dzianie częściowe. W tym celu obydwie dźwignie Russella przesuwam na rzymską 1 i przerabiam jeden rząd w lewo. Zamykam teraz 8 oczek, które po zamknięciu będą połową dołu dekoldu. Zamykanie oczek metodą łańcuszkową zaczynam od pierwszej środkowej igły w pozycji pracy. Oczko z drugiej igły przenoszę na pierwszą, następnie obydwa oczka przenoszę na drugą igłę. Włóczkę nawijam na haczyk, a igłę wsuwam do tyłu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez oczka, tworząc jedno nowe. Gdy 8 oczek jest zamknięte, przerabiam jeden rząd w prawo. Gubię jedno oczko na skos raglanu. Przerabiam rząd w lewo i gubię jedno oczko na dekolt metodą łańcuszkową. Przerabiam rząd w prawo. Powtarzam te czynności, aż zostanie jedno ostatnie oczko, które zamykam i zdejmuję z maszyny. Teraz zajmę się lewą częścią przodu. Zanim zacznę zamykać kolejne 8 oczek, przesunę najpierw 8 wewnętrznych igieł do pozycji pracy. Przy pomocy transfera przenoszę drugie oczko na pierwszą igłę. Następnie obydwa oczka z powrotem na igłę drugą, nawijam włóczkę na haczyk, igłę przesuwam do tyłu, aby haczyk przechodząc przez oczka uformował jedno nowe oczko. Powtarzam te czynności, aż zamknę 8 oczek. Resztę igieł po lewej stronie wsuwam do połowy i przerabiam jeden rząd w lewą stronę. Przewieszam ciężarki i gubię jedno oczko na skos raglanu. Przerabiam rząd w prawo i zamykam kolejne oczko na dekolt. Przerabiam rząd w lewo i gubię kolejne oczko na skos raglanu. Powtarzam te czynności, aż zostanie ostatnie oczko, które zamykam i zdejmuję z maszyny. Tak wygląda góra przodu zaraz po zdjęciu jej z płyty. Ostatnią, najłatwiejszą częścią do zrobienia jest rękaw. Długość skosu raglanu w rękawie jest taka sama, jak w części tylnej i przedniej. Zmierzony obwód ramienia to 32 cm. Aby dowiedzieć się, ile to oczek, mnożę tą wielkość razy 2,4 oczka. Wynik to 76 oczek. Na pachę gubię, podobnie jak w innych częściach, po 6 oczek, po 3 oczka na bok.
Po ich zgubieniu zostanie 70 oczek. Na zakończenie rękawa powinno zostać 6 oczek, więc do zgubienia są 64 oczka. Tyle samo jak z tyłu i przodu, a ponieważ długość skosu raglanu jest taka sama, więc oczka będę gubiła w ten sam sposób. Co drugi rząd po jednym oczku po obu stronach, aż zostanie 6 oczek. Na maszynie jest nabrane 76 oczek i przerobione do rzędu, w którym gubię oczka na pachy. Dla ułatwienia zaznaczam na płycie maszyny 6 środkowych oczek, którymi zakończę rękaw. Wózek jest po prawej stronie. Przy pomocy transfera zamykam 3 prawe oczka metodą łańcuszkową. Przerabiam rząd i zamykam kolejne 3 oczka po lewej stronie. Zostaje mi 70 oczek, z czego 64 oczka do zgubienia na skosy raglanu. Zaczynam od prawej strony. Podobnie jak poprzednio, oczko zamykam metodą włoską. Oczko z 4. igły przenoszę na igłę 3. Następnie 3 ostatnie oczka przesuwam o jedno miejsce do środka. Ostatnią pustą igłę wysuwam do tyłu. W tym samym rzędzie zamykam oczka po prawej i lewej stronie, a następnie przerabiam 2 rzędy. Ostatnie 6 oczek zamykam metodą szydełkową. Wszystkie części na sweter są gotowe. Jeśli jest to Twój pierwszy sweter raglanowy, proponuję najpierw zrobić przedstawioną wersję, aby zapoznać się z obliczeniami i rodzajem wykroju, a następnie zaprojektować sweter o właściwych dla siebie wymiarach i kształcie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. W razie wątpliwości albo pytań proszę napisz, a wspólnymi siłami rozwiążemy powstały problem. Zapraszam też do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po kroku.